Uszanowanie YouTube. Z tej strony Mariusz z kanału W Dreadach przez Świat. Jak widać za moimi plecami niebawem odbędzie się maraton w Oslo, a ja właśnie w tej chwili znajduję się w tejże stolicy Norwegii. Jest piątek, maraton jest jutro, ale dzisiaj już się wybrałem do miasteczka zawodów, żeby odebrać pakiet, żeby zobaczyć, jak to dookoła wygląda. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie również to, więc zapraszam. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Ze mną pan Nurek, a ja znajduję się już na tutejszym Radhusplassen w bezpośrednim sąsiedztwie pięknych norweskich fiordów. To tutaj w tej okolicy znajduje się całe miasteczko startowe. Tutaj można odbierać pakiety i tutaj też gdzieś z tych okolic jutro będzie zlokalizowany start. Ja już w tej chwili widzę namiot Expo, widzę strzałkę wskazującą na Expo, także idę odebrać swój pakiet. Klasycznie przed Expo znajdują się mapki wszystkich biegów, bo jutro będzie maraton, będzie półmaraton i będzie dyszka. Jak widać, maraton i półmaraton mają taką samą mapkę z tego względu, że po prostu maraton robi 2 razy tę samą pętlę. Fajnie, że na samym wejściu już praktycznie wolontariusze wyhaczają zawodników, żeby dać pakiet, dlatego nie trzeba za bardzo szukać. A tutaj zaraz się rozejrzę, co się dzieje. No, trzeba powiedzieć, że Expo dość skromne jak na bieg tego kalibru. Tak naprawdę nie ma wystawców żadnych innych biegów. Można sobie kupić jakieś oczywiście standardowo odżywki, jakieś koszulki, ciuchy biegowe i tak dalej, ale to po prostu jest taki troszkę większy namiot. Ale może Expo jest skromne, ale za to pakiet startowy również nie jest za bogaty. Tak naprawdę dostałem tylko numer startowy i bodajże jakieś plastry na odciski, ale numer jest taki wielki, jest praktycznie formatu A4. Nie wiem, jak ja jutro będę z tym biegł. To na pewno będzie coś ciekawego, ale to na dzisiaj chyba już tyle, czym się chciałem z wami podzielić. Tak wygląda Expo, tak wygląda to miasteczko startowe, w którym jutro będę biegł, więc klasycznie z wyciemniającą łapką widzimy się jutro. I ciach, jesteśmy już pod ratuszem w Oslo. Troszkę was nakłamałem, jeśli chodzi o miejsce startu i mety, bo jak widzicie, jest tutaj za mną koło ratusza, a ja wczoraj byłem na tym placu gdzieś to jest z 20 metrów dalej, także nie było to duże kłamstwo. Sam maraton startuje za troszkę ponad godzinkę, dlatego ja idę się teraz przebierać, potem rozgrzewać, no i na końcu biec.
Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Oslo, in Norwegen, bis zum Oslo Marathon. Wir haben jetzt weniger als 10 Minuten bis zum ersten Start für die 42 Kilometer Marathon. Insgesamt gibt es heute mehr als 23.000 Teilnehmer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Lecimy. Albo stoimy. Sporo kibiców ustawiło się na starcie, a to zawsze inaczej się zaczyna, jak się widzi taki szpaler ludzi. W całej imprezie bierze dzisiaj udział jakieś 23 000 osób. No, oczywiście nie jest to sam maraton, bo poza maratonem startuje dzisiaj również połówka i dyszka i ten start wydaje mi się, że był łączony. Oczywiście szczegółowe statystyki, ile osób na jakim dystansie biegło, dostaniecie na ekranie w postprodukcji, bo nie udało mi się tego znaleźć wcześniej. Na co dzisiaj trzeba uważać, to generalnie profil trasy nie jest z tych najprostszych, bo na całym maratonie suma przewyższeń to około 300 metrów. To się składa oczywiście na 2 okrążenia, każde po 150, ale tutaj też ten początek jest taki mocny. Zaczyna się praktycznie od razu pod biegiem. Z tego co sprawdzałem na mapce, na profilu wysokościowym, to ten taki mocny podbieg ciągnie się do 5 kilometra. Tak trochę idzie w górę, w dół i potem idzie troszkę bardziej w dół. Trochę krótki ten pit stop, jak widzieliście, zrobił się spory korek. Mimo tego, że były 4 punkty, to praktycznie każdy był zapchany, także mógłby być dłuższy. Kilometr 5 za mną. Teraz ewidentnie już widać, że to pierwsze wzniesienie jest za nami. Lecimy w dół, ale niestety nie będzie tak do końca tej pętli, bo jeszcze czeka mnie i resztę biegaczy. Trochę podbiegów, ale to jest też ta chwila, żeby sobie troszkę odpocząć od używania tej całej siły na bieganiu pod górę.
kilometr 7, a właściwie początek 8 i wbiegamy do parku. To jest całkiem dobrze, bo mimo, że się wydaje na zewnątrz, że jest chłodno, no to jednak jest te 14-15 stopni. Dla mnie to już jest no, troszkę ciepło, jeśli chodzi o maraton. Nie jakoś bardzo ciepło, ale jednak odczuwam tę temperaturę. A tutaj w tym parku jest o wiele chłodniej. Ja. Profil trasy jest dzisiaj no trudny faktycznie, bo tutaj mimo, że już jestem na tym etapie, na tej części, gdzie po tym wbiegu są zbiegi, których jest no dużo i też są takie dość strome w dół, dlatego no muszę pilnować cały czas na nich tempa. Staram się nie biec w dół szybciej niż 4,50 na kilometr, ale momentami jest to ciężkie, bo po prostu aż tak nogi same ciągną w dół, ale tutaj muszę się hamować, bo wiem, że jeszcze sporo podbiegów przede mną, ale aktualnie mam początek 11 km, czuję się całkiem w porządku. Także trzymajcie kciuki, żeby tak było do końca. Po lewej klasyczek, czyli siedzę na koniu w Oslo. Ja naprawdę szanuję ekspresyjność Norwegów, bo tutaj jak widzicie po lewej, po prawej kibiców jest bardzo wiele, ale doping, jak słyszycie, taki, jeśli chodzi o głośny, to taki pojedyncze heja, heja, ale widać, że ci ludzie tutaj stoją, wszyscy obserwują, dopingują, tak po cichu, tak po norwesku. Tutaj dość coś ciekawego, bo uwaga, będzie kurtyna wodna, ale co tam było takiego ciekawego? Otóż kilometr 14, a tam masażyści rozłożeni dla tych biegaczy, którzy podczas maratonu dostali skurczu, także podczas biegu można się zatrzymać, oni cię rozmasują ci ten skurcz i możesz biec dalej. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, a myślę, że taka dość interesująca ciekawostka. Za mną widać twierdzę
Akershus, czyli twierdzę obronną, wybudowaną na początku XIV wieku. A wiecie skąd wiem? Bo tam wczoraj byłem. Proszę Państwa, jak pewnie zauważyliście, biegliśmy na stadion na kilometrze 18. Taka pętelka, ale tutaj zaraz Wam pokażę kibiców, bo tutaj słyszę, się drą. Także liczę na krzyki. I kutynka! Awesome! I teraz już za stadionem lecimy w dół do końca pierwszej pętli. Zostało troszkę ponad 2 km. No ale ta druga podbiegowa część chyba już za mną. Z tego co kojarzę, to chwilkę przed metą jest taki mały, chwilkę przed końcem pętli jest taki mały, delikatny podbieg, ale tutaj już można sobie raczej troszkę wychillować. Ale to jest naprawdę dziwne uczucie. Tyle kibiców, ale mimo wszystko cisza. Czyli tak jakby ci kibice oglądali golfa. Kojarzycie te transmisje z golfa, nie? Że no i Tiger Woods podchodzi do dołka numer 7, uderza i trafia. Super. Tutaj jest właśnie podobnie z kibicami. Ale fajnie, fajnie, naprawdę, bo dzięki temu tak można sobie liznąć troszkę innej kultury. O, orkiestra. Dziękuję. Leverer en alltid
åpne den digitale plattformen. I proszę Państwa, tym sposobem minęliśmy właśnie połówkę maratonu. Czas taki dość rozsądny, po godzina 46. A ja z tej okazji, korzystając z tego, że oglądacie, chciałbym Was zaprosić do wspierania kanału poprzez kliknięcie subskrypcji, którą macie na dole. Z góry dziękuję i biegnę dalej. Hej! Zanim zacznie się ten srogi podbieg, jestem Wam winny małe sprostowanie. Otóż wszystkie dystanse nie ruszyły razem. Najpierw ruszył prawdopodobnie sam maraton, bo też po drodze widziałem, że te skręty na dyszkę, czy teraz finisz połówki są zagrodzone, co wskazuje na to, że ruszałem troszkę później niż maraton. Dlatego tym bardziej trzeba docenić ogrom tego, ile ludzi startuje w całym maratonie. Miałem chwilę zwątpienia na tym podbiegu, na drugiej części pierwszej pętli, bo tak nie byłem pewien, czy on jest łatwiejszy, czy trudniejszy od tego z początku pętli, ale teraz mam za sobą drugi raz ten podbieg z początku pętli i był ciężki. O wiele cięższy niż ten z drugiej, dlatego cieszę się, że jest już za mną. Tutaj też zaraz będę wbiegał do tego parku, który widzieliście wcześniej, i taki spory odcinek będzie w dół, zanim zacznie się ten drugi podbieg. Tutaj już widzę znacznik kilometra 27, także można sobie znowu zluzować, bo chyba dokładnie to samo mówiłem w tym miejscu na pierwszej pętli. W takim miejscu jak to, gdzie ja już mam zbieg, a część biegaczy, którzy są za mną, mają podbieg, to kręcenie ich to jest taki mój troszkę sposób na motywację, bo sami przyznacie, że coś w tym jest, czy na wyścigu, czy na treningu, jak się widzi z naprzeciwka innych biegaczy, a tym bardziej kogoś z kamerą czy aparatem, no to tak, nawet jak się nie chce, to się tam coś ruszy, coś się tak szarpnie z wątroby. Także wszyscy ci, którzy tutaj biegliście albo chcieliście odpuścić, a mnie widzieliście z kamerą i dalej pobiegliście, to nie ma za co.
Tanto primo corto scritto. Nawrotka za mną i też ten drugi mocny podbieg również za mną. Teraz troszkę lecę w dół, zaraz wbiegam też na stadion, to doda mi trochę energii, bo szczerze powiem, że to mimo, że biegłem tutaj wszystko, to musiałem się skupić na biegu do mety. Niecałe 4 km. Jest w miarę dobrze. Troszkę czuję delikatne skurcze mi łapią, ale jakoś to dotrwam. Myślę, że będzie dobrze. Yeah! Jest! Najlepszy czas w tym roku. Prawdopodobnie. Lepszy niż Szczecin. Dokładnie nie sypałem ile? 3,38 z groszami. Sprawdzę na oficjalnych wynikach, ale na 99% jestem pewien, że to mój najlepszy czas w tym roku. Ciężka była ta trasa. Było dużo podbiegów i w ogóle. Ale o tym za chwilę wam powiem, bo idę po mój w pełni zasłużony medal. Congratulations. Thank you, tak. Jest i on. Dzięki. Dzięki. Jest i on. O, chwila, zaraz wam powiem, bo Red Bulle dają. Dobra, znalazłem delikatnie spokojniejsze miejsce. Też odebrałem sobie depozyt, ale na początku podsumowania trzeba zwrócić honor organizatorom za ten pakiet startowy, bo tutaj po prostu za linią mety dostałem troszkę dobrego, jak woda kokosowa, Red Bull, banan z muesli, mieszanka orzechów i banan. Wcześniej powiedziałem chyba banan z muesli, chodziło oczywiście o batona z muesli. Także tutaj jak najbardziej
jest w porządku. Jeśli chodzi o pakiet startowy, zdecydowanie wolę coś takiego niż dostać multum ulotek, jakichś gąbek, breloków i innych pierdół, których i tak już mam multum, a tak naprawdę w tej chwili dla mnie to generuje śmieci. Ale przejdźmy do biegu. Podczas biegu tak wydawało mi się, że jest cięższy niż w Szczecinie, bo wstępnie go porównywałem do Szczecina ze względu na te przewyższenia. Te, które czytałem z profilu trasy, bo z profilu trasy wychodziło po wczytaniu do Garmina około 300 metrów przewyższenia i podobne przewyższenia były na maratonie w Szczecinie, ale tutaj tak, no, muszę przyznać, że podczas biegu było odczuwalne, że jednak mocniejsze są te przewyższenia i teraz sprawdziłem już po biegu, jak zegarek to zarejestrował i tak naprawdę pokazał 402 czy 403, coś takiego metry przewyższenia. To jest tak naprawdę 100 więcej łącznie niż w Szczecinie, a 200 metrów przewyższenia na półmaratonie, co jest jak na bieg uliczny naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej cieszy mnie to, że uzyskałem na tej trasie, która była naprawdę mega ciężka, najlepszy czas w tym sezonie. To też pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że moja forma idzie w górę ze względu na to, że już za coś koło miesiąca będę prowadził w Krakowie część z Was pewnie, moich widzów, plus też część innych biegaczy na godzinę 45. Z tego względu też no, troszkę się tak spięłem i tą formę zacząłem budować. A po drugie też to pokazuje, że ja jednak lubię te takie troszkę trudniejsze biegi. Lubię te biegi, gdzie są przewyższenia, gdzie są zbiegi, bo to po prostu tak no, zmniejsza to monotonię podczas maratonu, bo tam głowa moja zajmuje się czym innym. Na początku się zajmuje, tutaj w tym przypadku zajmowała się podbiegiem, potem żeby się trochę zluzować po podbiegu, potem zaczął się zbieg, potem jakieś tam proste, cały czas były jakieś urozmaicenia. Co do trasy, co do widowiskowości trasy, to tak szczerze powiem, taka średnia była, bo po prostu biegaliśmy wśród zabudowań czy jakimiś bocznymi uliczkami. Jedyne co było fajnie, to tutaj to miasteczko startowe, gdzie biegaliśmy koło nabrzeża plus koło tej twierdzy Akershus. I co jest fajne, co też mówiłem podczas już biegu, to kibice, naprawdę mnie zniszczyli kibice. Ja słyszałem, że Norwedzy są tacy bardzo stonowani, ale tutaj było to mega pokazane, nie? Bo tak jak widzieliście, masa tych ludzi stała, widać, że jak najbardziej wspierali tych biegaczy, ale no nie krzyczeli tak jak zazwyczaj to kibice krzyczą na biegach. Tam były oczywiście momenty, gdzie się zrywali, ale w większości przypadków to jednak było takie dopingowanie wewnątrz, takie ciche przesłanie energii biegaczom, co w moim przypadku się sprawdziło. Nie pamiętam, czy mówiłem o medalu, ale medal wygląda tak. Jest dość gruby. Takiego też chyba nie mam w swojej kolekcji, bo jest to medal wykonany w całości z plastiku z recyklingu. Jak o tym mówiłem, to po prostu mówię o tym jeszcze raz, bo wydaje mi się to fajne wspomnienia w tym filmie i ogólnie, bo to taka mi się wydaje też ciekawostka biegowa i myślę, że już powoli będę się zbliżał do brzegu, powoli będę kończył to podsumowanie. Tak mi się wydaje, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. I co? Nie żegnam się jeszcze z Wami, a chciałbym Was zaprosić na film z innego maratonu, bo przecież jeśli ten obejrzeliście, to może też chcielibyście zobaczyć sobie jakiś inny maraton. Myślę, że polecę Wam maraton w Rzymie, gdzie biegłem w marcu tego roku w stroju Mario. Film z tego maratonu macie tutaj, o, gdzieś na ekranie. Zapraszam do obejrzenia. Ja się z Wami już żegnam. Na razie, cześć.